Siema, witam Was w odcinku drugim na temat budowania bazy i fundamentów treningu kalistenicznego. Będziemy w tym odcinku również poruszać kwestie najskuteczniejszych ćwiczeniach na brzuch i w tym odcinku poruszamy kwestie zwisów, kwestie podporów na poręczy oraz na ziemi oraz w jaki sposób połączyć te wszystkie elementy, aby wybudować sprawność pod kolejne elementy następnego odcinka. Zapraszam. Jednym z fundamentów treningu kalistenicznego jest zrozumienie ruchów naszej łopatki, czyli ruchu elewacji, depresji, protrakcji, retrakcji. W związku z tym najłatwiej to zrobić wiosłując sobie naszymi łopatkami, czyli pompki łopatkowe tak zwane. Ręce dajemy przed barkami na wysokość barków i teraz lecimy sobie w tej pozycji, czyli retrakcja, neutralna, protrakcja. Ok? Ten ruch nas interesuje. Następnie dajemy ręce na piąskach i ruch elewacji, czyli barki bliżej uszy oraz dalej depresji. Ok? Te ruchy nas interesują potem w przełożeniu na kalistenikę. Następnie rotacja ramienia, czyli do wewnątrz i do zewnątrz, tak? Czyli takie jakby przejścia łokciami i bicepsami, odkręcanie je. To też nas interesuje. Jak już to umiemy, możemy przejść do planka, czyli dajemy ręce pod barkami, napinamy nogi, napinamy pośladki, mamy sobie pozycję, ręce pod barkami, lekka z retrakcji, neutralna, lekka protrakcja, ok, napinamy mięsienie brzucha proste i skośne i trzymamy sobie pozycję planka. Jeżeli to jest dla nas za proste, możemy przejść sobie w trudniejsze rzeczy tego typu z jedną nogą. Jaki zakres w planku trzymać? Mniej więcej od 30 sekund do nawet minuty, jeżeli trzymacie to w dobrej formie. Pamiętajcie o pozycji łopatki, żeby ona wypychała dręcz klatki piersiowej. Napinacie mięśnie brzucha i pośladków, żeby wasze ciało tworzyło jedną linię. Kolejna jest to sylwetka arch body, czyli leżymy na brzuchu, tak jakbyśmy chcieli zrobić pozycję do planka. Natomiast w pozycji arch nogi leżą na ziemi, ręce dajemy do góry, do przodu, kciukami do góry i staramy się wygiąć w tej pozycji. Jeżeli to jest dla nas za proste, możemy dołączyć nogi, czyli zrobić sobie parę ruchów tego typu. Lub w pozycji arch przejść sobie do zgiętych rąk, głowa stoi, barki cofamy w depresji i cyk. Ok, wszystkie te ruchy. W arch będą potem pomagały nam na przykład w staniu na rękę. Kolejna sylwetka jest to pozycja podporu bokiem, czyli pozycja side body oraz pozycja plank bokiem. W związku z tym, żeby zrobić side body, kładziemy się na plecach, na jednym boku, potem oczywiście go zmieniamy. Uruchamiamy nogi do góry, uruchamiamy ręce i robimy lekkie hollow body bokiem. Jeżeli to jest dla nas za proste i trzymamy sobie w treningu, możemy przejść sobie do planka bokiem, do tej pozycji z rotacją, z ugiętą nogą albo z wyprostowaną. W jakim zakresie? Tak samo 30 do minuty na jedną ze stron i na obie. Kolejnym ćwiczeniem, którym włączyłbym w trening kalisteniczny do budowania bazy na ziemi, będą tak zwane pompki Supermana bądź rozjazdy na kole. To jest to samo ćwiczenie, tylko wykonane na innej dźwigni, bo na kółku albo na rękach. Ja mam tutaj ręce w dyspozycji, więc pokażę Wam w tej wersji, ale w kółku wygląda to tak samo. W związku z tym możemy ugiąć nogi na kolanach i nogi dać do góry. Przechodzimy sobie do przodu, cyk, 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 z pompeczką, po prostu z przejściem. W wersji trudniejszej nogi wyprostujemy, mamy proste, przechodzimy sobie do przodu. Trzymamy sobie całe, pamiętajcie o napięciu brzucha i całego ciała, pompką lub bez, przejście z powrotem. To samo wykonujemy z rozjazdem na kole, na kółku i z powrotem.
W treningu kalistenicznym na pewno są dwie drogi, push i pull. W treningu pullu, czyli wszystko co związane z podciąganiem, pierwszym krokiem będzie nauka podciągnięć australijskich, tak zwanego wiosłowania. Dlatego w tym celu bierzemy sobie poręcz od dipów albo drążek niski, dajemy sobie nogi do przodu, ręce na szerokość barków, mogą być nogi ugięte albo wyprostowane. I teraz staramy się praktycznie być pod drążkiem. W tej pozycji wchodzimy sobie w lekką retrakcję i wiosłujemy sobie. Albo tak, albo tak. W takiej fazie możemy to wykonać, możemy też przytrzymać sobie izometrię albo spowolnić fazę w ekscentryce. W treningu kalistenicznym zarówno w wiosłowaniach, jak i podciągnięciach niezbędne jest spowolnienie fazy, przyspieszanie jej lub trzymanie kątu. W związku z tym, jeżeli trzymacie sobie zwis aktywny lub podpór aktywny z nogami na ziemi, budujecie fazę w tym zakresie oraz lekko w tym, trzymając dolną fazę środkowej, budujecie siłę w tym zakresie oraz w tym i delikatnie w tym, a w przybloku trzymacie fazę tą bądź tą. To oznacza mniej więcej, że samo opuszczanie buduje siły w pełnej w zakresie ruchu. Natomiast jeżeli macie jakiś problem z jakąś fazą, nie dopinacie podciągania albo nie trzymacie kąta 90 stopni, to oznacza, że ta faza u Was jest najsłabsza i na nie powinniście się skupić. W ramach aktywacji przedtreningowej poświęćcie czas na poręcze, w związku z tym wykonujcie sobie na przykład sztruksy, czyli ręka znajduje się idealnie w linii poręczy. Na szerokość barków, jeżeli macie szersze poręcze, to jest trudniej. I tutaj praca tak samo, depresja, elewacja. Parę takich zmian sobie robić z przytrzymaniem i z tej pozycji, kiedy macie spięte ciało i bark jest w dół skierowany, możecie podnieść nogi w zwisie, w podporze, proste bądź ugięte nogi i sobie w taki sposób ćwiczyć również brzuch. Rotujemy ramię, elewacja i depresja łopatki, trzymamy sobie spięcie ciała i z tej pozycji możemy wejść sobie na przykład w wznosy nóg na poręcze bądź prosto. Cały czas trzymajcie to samo ustawienie, które trzymam na początku. Czyli przeszliśmy już od ćwiczeń na ziemi. Możemy przejść do ćwiczeń na drążku. Tutaj dotyczy to głównie zwisów oraz podciągnięć w regresji bądź w progresji. W związku z tym pamiętamy o pracy łopatki. W przypadku zwisu jest to elewacja i depresja, czyli bark do góry, elewacja, depresja, bark w dół. I chodzi o zwis aktywno-pasywny. Pasywny, kiedy wisimy sobie w elewacji, a depresji, kiedy wisimy sobie aktywnie. Wygląda to mniej więcej tak. Łapiemy drążek na szerokość barków, napinamy pośladki, brzuch oraz nogi do przodu i z tej pozycji pasywnie, aktywnie. Ok? Depresja, elewacja. Takich zmian wykonywać, podciągnięć łopatkowych, mniej więcej od 10 do 20 nawet ruchów. Jeżeli to jest już dla Was za proste, możecie dociążyć się z pasem obciążeniowym i z ciężarem i wykonywać ćwiczenie to samo w takim samym zakresie ruchu, ilości powtórzeń z ciężarem. Jeżeli jesteście już w stanie wisieć na obu rękach i wykonywać aktywno-pasywny zwis, powinniście stopniowo dążyć do aktywno-pasywnego zwisu na jednej ręce, tym samym robić na początku wariant szeroki. Dlaczego? Ponieważ wszystko budowanie w sile w jednej łopatce w konsekwencji da Wam lepszy rezultat na obie łopatki wisząc na jednej ręce. Ale żeby do tego dojść, są tak zwane etapy. Jednym z nich jest zwis aktywno-pasywny z asystującą ręką. Łapię drążek główną ręką, potrzymam palcami trzecią, dociążam się do jednej strony i wiszę sobie aktywno-pasywnie. Potem z dwoma palcami i potem z jedną. Jak jestem w stanie, dążę do jednej ręki i tak samo wiszę sobie aktywno-pasywnie i dążę do zwisu na jednej ręce. Jednym z fundamentów budowania siły mięśni prostych, skośnych brzucha na drążku zwisie aktywnym będzie tutaj
Będą tutaj wznosy nóg, tak zwane krzesełka, przodem do prostych nóg, do skrętu, lewa, prawa oraz tak zwana progresja skin cut, która będzie Wam budowała siłę horyzontalną, poziomą. Tutaj właśnie głównie w takich ćwiczeniach jak waga przodem, front lever czy back lever. Więc schodzimy na drążek, wzrost aktywny i wykonujemy sobie pierwsze krzesełko. Do boku. Trudniejsze z prostymi nogami. Do skrętu. Oraz na jednej ręce. Najtrudniejszym z tych etapów będzie skin cut, czyli przejście przez barki oraz powrót z powrotem, więc również wchodzimy z aktywny. Przechodzimy przez barki. Tu się możemy zatrzymać i wracamy z powrotem w tej fazie. W tej fazie możemy zrobić skręt. Lub po prostu się opuścić i wrócić z powrotem do ponownego skin cut'a. Ile tych ćwiczeń wykonywać? Trzymałbym sobie na spokojnie po 3 serie każdego ćwiczenia od najtrudniejszej progresji, które jesteście w stanie zrobić, do zakresu powtórzeń od 4 do 8 spokojnie wznosów nóg, czy w przypadku na jednej ręce to nie musicie robić dużo, od 3 do 5, od 1 do 5, od 1 do 3 również. W przypadku skin cut to wystarczy również do 3 powtórzeń sobie wykonywać, takich przejść po prostu, albo jedno, chwila przerwy, minuta przerwy i kolejne. Tak. Jeżeli chodzi o ćwiczenia zaawansowane, tutaj mam na myśli osoby, które są w stanie już wykonać co najmniej wznosy nóg prostych oraz skin cut'a, mogą przejść do ćwiczeń siłowych, takich jak na przykład wymyk, czy też wznosy nóg z pozycji tak zwanej tak fronta. W związku z tym trzeba wejść na drążek, wejść w aktywny zwis, przejść sobie z nóg do tej pozycji czy do wymyku, następnie do połowy wagi przodem, prostować nogi, podciągnąć się albo tak i przejść na przykład do wymyku z powrotem. Ok, dwie propozycje dla osób, które są w stanie wykonać już te wszystkie ćwiczenia, które pokazałem. Dla osób pro są to presy i negatywy w ćwiczeniach takich jak na przykład Dragon Flaga na ziemi czy front lever press. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że tipy, które tutaj pokazałem Wam na temat budowania bazy i fundamentów treningu siłowego, kalistenicznego, będziecie mogli wbrać do swojego treningu i tym samym przeprogresować do elementach takich trudniejszych, jak na przykład wejście siłowe, muscle up, stanie na rękach, front lever i tak dalej. Także śledźcie dalej i zapraszam do kolejnych materiałów.